Planujesz zakupić nowego laptopa i nie wiesz, czy wybrać model z mniejszą lub większą ilością pamięci? A może zastanawiasz się, czy warto doinwestować i dodać więcej RAM-u do Twojego obecnego sprzętu? Pytanie tylko, czy taka operacja faktycznie zwiększy wydajność w programach użytkowych, jak i w grach. Innymi słowy, czy jest sens wydawać dodatkowe pieniądze? Z tego materiału dowiesz się nie tylko, ile pamięci jest Ci w rzeczywistości potrzebne, ale przeprowadzę Cię także przez wszelkie zależności, których nie opisują w innych, na pozór, podobnych materiałach. Dowiesz się tutaj, jaką rolę odgrywają timingi, czyli tak zwane czasy, oraz jaka zależność występuje między nimi a szybkością danego zestawu. Nauczysz się też rozróżniać dual rank od single rank, którego absolutnie nie wolno mylić z single i dual channel, oraz czy to, nawet w dobie DDR5, faktycznie cokolwiek zmienia. No i co najważniejsze, choć ten temat wydaje się już dość skomplikowany, to postaram się omówić go na tyle przystępnie, aby każdy zrozumiał i mógł wybrać odpowiednią pamięć dla siebie, bo przecież o to w tym chodzi. Czyli plan prosty. Nie robimy z mózgu sieczki, bowiem inżynierowanie zostawimy inżynierom. Nauczę Was tylko tego, co po prostu musicie wiedzieć. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zaczynajmy. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama po oprogramowanie pokroju Office'a czy Windowsa. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Wszystkie testy przeprowadzę na laptopie Asus Zephyrus Duo 16, który wyposażony został w procesor AMD Ryzen 6800H oraz układ graficzny Nvidia RTX 3070 Ti. Model ten posiada doskonały system chłodzenia, co ma ogromne znaczenie przy tego typu testach i pozwala zachować spójność pomiarów. Zatem wydajność nie będzie tu ograniczana tak, jak miałoby to miejsce w wielu standardowych laptopach. Jeżeli chcielibyście zacząć recenzję tego modelu na moim kanale, to dajcie znać poniżej w komentarzach. Teraz tylko dopowiem, że na to doskonałe chłodzenie składa się nie tylko mnoga liczba ciepłowodów oraz radiatorów osadzonych zarówno na tyle, jak i po bokach, ale dzięki unoszonemu drugiemu ekranowi wentylatory zasysają powietrze nie tylko dołem, ale również górą, co dobitnie zwiększa wolumen przepychanego powietrza. Dodajmy do tego fakt, że na procesor fabrycznie nałożony został tu ciekły metal, to od razu zrozumiemy, że lipy nie ma. Co prawda nie jest to tani laptop, jego cenę jak zawsze sprawdzicie w opisie tego filmu, ale tylko taki sprzęt nie będzie nas tu ograniczał i pozwoli na prawidłowe wykonanie wszystkich testów. Sam fakt, że preinstalowane jest tutaj 16 GB RAM w trybie Dual Channel również nam pomoże, ale oczywiście niezbędne są dodatkowe zestawy pamięci. Dlatego z prośbą udałem się do Kingstona, który do testów podesłał mi dwa zestawy serii Fury Impact. Pierwszy 32 GB oraz drugi 64 GB. Obydwa o prędkości 5600 megatransferów na sekundę i opóźnieniach CL40. Jednakże powinniście też wiedzieć, że nie jest to materiał sponsorowany i nieważne też, jakiej marki pamięci wybierzecie wy. Jeśli prędkość, timingi oraz ilość ranków będą się zgadzały, to można liczyć na podobne wzrosty wydajności. Jednak nim zaczniemy wnikać w tematy wydajnościowe, najpierw powinniśmy odpowiedzieć sobie na pierwsze i najbardziej podstawowe pytanie. Otóż, ile pamięci jest Ci w rzeczywistości potrzebne? Pamięć RAM jest o tyle dziwnym komponentem komputera, że samo jej rozszerzenie może przynieść totalnie zerowy przyrost wydajności, no ale to wszystko zależy od tego, jak i do czego używasz komputera. Aby lepiej to wyjaśnić i zobrazować, pozwolę sobie skorzystać tutaj z prostej analogii do wiadra. Załóżmy, że potrzebujesz 6 litrów świeżej wody dziennie, nie mniej, nie więcej. Żeby tę przynieść ze studni czy pobliskiej rzeki, potrzebujesz więc wiadra, które będzie miało najmniej 6 litrów pojemności. Chociaż, żeby nie pooblewać sobie nogawek, warto, aby te miało przynajmniej 8 litrów. Możesz wybrać wiadro 16, 32 lub nawet 64-litrowe, ale realnie jaką różnicę Ci to zrobi? Tak czy owak, przynieść masz przecież 6 litrów, więc nie ma sensu tachać, a tym bardziej płacić więcej pieniędzy za takie wielkie wiadra. Bardzo podobnie jest właśnie z pamięcią RAM.
Jeśli Twoja praca czy gry nie przekraczają około 80% jej pojemności, to zwiększenie samej ilości pamięci może mieć jedynie bardzo marginalny wpływ na podniesienie komfortu czy wydajności pracy. Dla uproszczenia jeszcze odstawmy sobie na bok zagadnienie związane z Dual Channel i Dual Rank, ok? Wracamy. Tylko jak teraz sprawdzić, ile komu pamięci potrzeba? Otóż jest to bardzo proste. Na klawiaturze wciśnij jednocześnie klawisze Ctrl plus Shift i Escape. Otworzy się menedżer zadań. Tutaj przejdź do karty wydajności i kliknij w pamięć. Ujrzysz tu, ile pamięci masz obecnie zainstalowane w komputerze, z jaką prędkością ona działa oraz ile gniazd jest zajętych. Chociaż to, co podaje Windows, warto potraktować z odrobiną rezerwy. Najbardziej nas interesuje procent wykorzystania tej pamięci. Po prostu obserwuj go, korzystając z komputera tak jak zawsze. Może nawet odrobinę bardziej frywolnie niż zwykle pokuś się o pozostawienie większej ilości kart otwartych. Włącz muzykę w tle, czy co tam jeszcze lubisz. Przechodząc do karty procesów i segregując je według zajętości, błyskawicznie odnajdziesz programy, które potrzebują jej najwięcej. Tutaj też nie ma co popadać w zbyt głębokie analizy. Przeglądarki internetowe, chociażby Chrome, w celu przyspieszenia wręcz błyskawicznego przełączania się między kartami, obiera strategię pozostawienia tych w pamięci RAM, chociaż karty te po dłuższym czasie są z pamięci zwalniane. Chrome oraz jego zapotrzebowanie na pamięć RAM na dobre przeszły już do memicznej subkultury, jednak wynika to nie tyle z nieprawidłowego czy niepożądanego działania, a raczej z braku wiedzy użytkowników. No ale popracuj tak pewien czas nie tylko w przeglądarkach, ale także w swoich programach użytkowych, jeśli z takich w ogóle korzystasz, i pograj w swoje ulubione gry. Poobserwuj przez ten czas procent zajętości pamięci. Jeżeli jesteś zbyt zajęty pracą czy rozgrywką i nie masz głowy do ciągłego zerkania na to okno, to pobierz darmowy i bardzo lekki program o nazwie HW Info 64. Link dorzucę do opisu. Wtedy po zakończonej pracy lub grze sprawdź, jakie było maksimum w polu fizycznego obciążenia pamięci. Jeżeli przekracza ono 80%, to dołożenie pamięci może mieć już realne uzasadnienie. Wielu amatorów wygłasza błędne teorie, że tak długo jak nie dobijamy 100%, a jest powiedzmy 98%, to wciąż mieścimy się w limicie i jest ok. No nie, wcale nie jest ok. Już tłumaczę dlaczego. System Windows nigdy nie dopuści do tak wysokiego zajęcia fizycznej pamięci RAM. Wszelkie procesy w tle będą nagminnie przenoszone do pliku stronicowania, zwanego też plikiem wymiany. Jest to dosłownie plik domyślnie przesiadujący na partycji C. Czyli aby nie zapełnić pamięci RAM w 100%, system zacznie przerzucać procesy na dysk mechaniczny lub co gorsza, na dysk SSD. Dlaczego powiedziałem co gorsza? W końcu każdy cykl zapisu skraca żywotność dysku SSD. Ludzie się czasem dziwią, czemu ich dysk padł, powiedzmy po 2 latach. Bunt, złość i rozpacz. Plus totalna nienawiść do marki, która go wyprodukowała. No ale przy 4 czy 8 GB pamięci RAM to w sumie nie ma się czemu dziwić. To, co powinno pozostać tylko na pamięci RAM, tak naprawdę jeździło po dysku SSD, więc w ten sposób mamy kilkaset gigabajtów dodatkowego, zbędnego zapisu w miesiącu tylko dlatego, że ktoś powiedział, że 80 czy 90% zajętości pamięci RAM jest wciąż ok. Dlatego jeśli chcesz rozwijać swoją wiedzę i nie robić takich głupot, to koniecznie subskrybuj ten kanał. A jeśli chcesz dodatkowo uczyć się od najlepszych, to zapraszam na nasz ekskluzywny serwer Discord. Szczegóły w opisie i w przypiętym komentarzu. Więc moi drodzy, jeśli w HW Info widzicie już jakiś procent wykorzystania pliku wymiany, oznacza to, że pamięci RAM zabrakło i to, co się nie zmieściło, ląduje już na dysku. Powracając tu do mojej analogii z wiadrem, to tę można i tu jak najbardziej zaaplikować. Idąc z wiadrem w 80 czy 90% wypełnionym wodą, coś zawsze się wyleje, chlupnie na bok i doniesiemy wodę w butach i na nogawkach, czego no cóż, na pewno nie chcemy. Tak samo jak nie chcemy przywracania karty czy procesu z pamięci stałej. Trwa to o wiele dłużej niż z pamięci RAM. No i jak sami już wiecie, dysk się przy tym niszczy. Tak więc nie dajcie sobie wciskać kitów, że jest wam potrzebne więcej lub że wam starczy mniejsza ilość pamięci. Teraz wiecie, jak to dokładnie sprawdzić na przykładzie waszego stylu korzystania z komputera i waszych aplikacji. Zagadnienie pojemności mamy już omówione i owszem, zajęło nam to kilka cennych minut, ale wyobraźcie sobie, że pozostali użytkownicy, którzy nie oglądają tego kanału, wciąż nie są w stanie zweryfikować, czy potrzeba im więcej pamięci RAM, czy nie. Dlatego szerzcie tę mądrość dalej i kliknijcie zawczasu łapkę w górę, bo
później zapomnicie. Nie chcę Was zanadto męczyć i obiecuję, że już za chwilę pokażę oraz omówię dokładne wyniki testów, więc naprawdę jest na co czekać. Lecz by zrozumieć, co oznaczają te dodatkowe literki i cyferki, należy tu kilka kwestii dopowiedzieć. Gdy będziecie szukać pamięci na stronach producentów, zobaczycie, że w polu prędkości używane jest MT łamane na S, czyli mega transfery na sekundę i jest to jak najbardziej prawidłowa jednostka miary obowiązująca od, uwaga, 1999 roku, czyli od momentu wprowadzenia na rynek pamięci DDR. Z kolei na mniej profesjonalnych stronach i w mass mediach wciąż używana jest jednostka MHz, która zasadniczo wprowadza w błąd. Pamięć sprzedawana jako 3200 MHz ma tak naprawdę tych megaherców 1600. No ale tak się przyjęło, tak ludzie to rozumieją i bardzo trudno jest to zmienić. Aby nie mieć lawiny zgłoszeń o tym, że czyjś RAM pracuje tylko z połową prędkości, nawet sam Windows pokazuje to nieprawidłowo, więc cóż, walka z wiatrakami. Ty musisz jedynie zapamiętać to, że używamy mega transferów na sekundę, nie megaherców i tyle w zupełności wystarczy. Już jesteś mądrzejszy niż 99% społeczeństwa. Teraz tylko pytanie, jakiej prędkości pamięci powinniśmy wybrać. Na moment tworzenia tego materiału Kingston, na którym bazowałem, dysponuje zestawem o prędkości 4800 i 5600 megatransferów na sekundę, lecz zobaczcie, że czasy są tutaj wyższe. Pozwolę sobie mocno uprościć zagadnienie timingów, czyli czasów pamięci, bo tak naprawdę musisz wiedzieć tylko tyle, że im one wyższe, tym gorzej, bowiem cyfry oznaczają czas potrzebny do wykonania określonych czynności. Im te krótsze, to przecież lepiej. To jak z dobrym i lepszym pracownikiem. Jeden wykonuje tę samą czynność odrobinę szybciej, siedzi na przerwie krócej i rzadziej zdarza mu się zaspać. Dzięki temu ten po prawej wykona w rezultacie więcej pracy. Tak samo pamięć RAM o czasach 36, 35, 35 będzie lepszym wyborem od tej o czasach 38, 38, 38. Proste, prawda? Dlatego najlepszym wyborem są pamięci o najwyższej prędkości, którą nasz procesor i płyta obsłuży, z możliwie najniższymi czasami. Sprawdziłem więc, jaką najszybszą pamięć RAM obsłuży procesor w testowanym laptopie i niestety jest to tylko 4800. Czy oznacza to, że musimy wybrać zestaw 4800 megatransferów na sekundę z czasami 38? No, nie do końca. W momencie, gdy rozpoczynałem pracę nad tym tematem, to 32-gigabajtowy zestaw o szybkości 5600 megatransferów na sekundę kosztował 3 zł 37 groszy więcej od wersji 4800, więc czemu by nie spróbować? Zła wiadomość jest taka, że pamięć wcale nie wbiła wyżej niż 4800, jednak czasy, moi drodzy, czasy wcale nie wyniosły 40, 40, ba, nawet nie 38, jak miałoby to miejsce, gdybym wziął opcję 4800. Ze względu na to, że zestaw 5600 megatransferów na sekundę bazuje na lepszej jakości komponentach, to timingi domyślnie zeszły i to bez żadnej ingerencji na 36, 35, 35, więc to naprawdę cieszy i jeśli za niewielką dopłatą uda Ci się znaleźć pamięć szybszą, to bym się za długo nad kupnem nie zastanawiał. Wiemy już wystarczająco dużo, aby móc przystąpić do omawiania benchmarków. Panie Zenku, włączamy machinę! Nie, ale co to? Nie ten guzik, ten drugi! Skoro wiecie już, czym są czasy, to warto zobaczyć w praktyce, na ile się one zdają. Dlatego przyjrzyjmy się najpierw tym dwóm pozycjom. Jasne, pierwsze to 16 GB, drugie 32, ale nie ma to tutaj znaczenia, gdyż zajętość pamięci w większości testowanych gier i tak nie przekraczała 10-14 GB. Wyższa liczba klatek uwarunkowana jest tu więc zwyczajnie niższymi czasami. Assassin's Creed Valhalla notuje dość minimalny, lekko ponad 1% wzrost, ale taki Dying Light 2 to już 4,4% więcej klatek na pamięciach o niższych czasach. Fortnite, GTA 5 czy Wiedźmin 3 też coś tam zyskały, ale już nie tak znacząco. Z kolei w Red Dead Redemption 2 notujemy ponad 7% wzrost średniego klatkarzu. W grach coś tam więc zyskujemy, czasami mniej, czasami więcej, bowiem krótsze czasy wpływają pozytywnie na wydajność procesora, a nie samej karty graficznej, bo ta ma przecież swoją własną pamięć. I to benchmarki z programów obrazują najlepiej. Blender Benchmark skupia się właśnie w 100% tylko i wyłącznie na obciążeniu dedykowanego układu graficznego i tu obserwujemy, że RAM nie robi mu praktycznie żadnej różnicy.
Cinebench R32, czyli w programie testującym już stricte wydajność procesora, niższe czasy owocują wynikiem o ponad 4% wyższym, ale to jeszcze nic. Na pamięciach z niższymi czasami kompresja zyskuje zawrotne 22%. Ten sam laptop, ten sam procesor, to samo chłodzenie, jedynie RAM zmieniony, a wydajność blisko o 1/4 wyższa. Dekompresja też notuje fajny, bo wciąż 13% wzrost. Jak widać, zestawy pamięci z niższymi czasami podnoszą wydajność, więc o nich nie zapominajcie. Ale pewnie wielu z Was słyszało też o Dual Channel, czyli o tym, że obsadzenie 2 banków znacząco zwiększa przepustowość pamięci i gwarantuje wzrost wydajności, zwłaszcza w grach. Prawda to? Nieprawda? Już sprawdzamy. Mamy tu 16-gigabajtowy zestaw złożony z 2 DIMMów, później jeden 16-gigabajtowy moduł. Trzecia i czwarta pozycja to 32 GB. Niby tak samo, niby te same czasy, z tym, że znowu wyższa pozycja pracuje w trybie Dual Channel, niższa Single Channel. Ograniczenie się tylko do jednego modułu w Valhalli równa się z 14 i 20% utratą klatek. W Dying Light 2 jest to 14 i 18% gorzej na Single Channel. Fortnite też notuje podobne spadki, ale jeśli producent Twojego laptopa mocno poskąpił i wyposażył sprzęt w jeden moduł pamięci, to dodając drugi o tej samej charakterystyce pracy, możesz właśnie o tyle więcej zyskać. GTA 5 na układzie dedykowanym jest już dość ograniczone w tego typu testach, ale i tu przewaga Dual Channel wynosi między 5 a 8%. Jednak pokusiłem się tu również o przetestowanie tej samej gry na zintegrowanym układzie graficznym, czyli tym słabiutkim, ale energooszczędnym Radeonie. Jak wiemy, tego typu układy nie mają dedykowanej oddzielnej pamięci VRAM. Korzystają za to z konwencjonalnego RAM-u i tu bez 2 modułów pamięci to istna, bo w sumie około 30% tragedia. Jeśli grasz na laptopie pozbawionym dedykowanego układu graficznego i wyposażony jest on zaledwie w jeden moduł pamięci RAM, to dodanie drugiego może, przynajmniej w procentowym znaczeniu, podnieść liczbę generowanych klatek, aczkolwiek miej na uwadze to, że nawet 50% wzrost FPS na bardzo słabym układzie, czyli powiedzmy z 5 do 7,5 klatki, na niewiele się zda. Tutaj wskakując z 30 na 40 klatek da się odczuć wyraźną poprawę. W ramach formalności zerknijcie jeszcze, jak wygląda Single i Dual Channel w RDR 2 i w trzecim Wiedźminie. 2 moduły robią różnicę też w zadaniach stricte procesorowych. Cinebench z Dual Channel i przy tych samych czasach notuje wynik około 3% wyższy. W Blenderze jest to blisko 2%, ale w kompresji jest to aż o 20 i 30% lepszy wynik. W dekompresji niespełna 9% wzrost. Wiesz już, że czasy mają znaczenie. Dual Channel ma znaczenie, ale znaczenie ma jeszcze jeden aspekt. Otóż istotne jest to, czy paczki DRAM osadzone są po jednej stronie modułu, czy po obydwu stronach. Mowa o Single i Dual Rank. Single występuje wtedy, gdy paczki osadzone są tylko po jednej stronie płytki PCB. Z Dual Rank mamy do czynienia wtedy, gdy te znajdują się po obu stronach. Oczywiście mocno to upraszczam, w każdym razie Dual Rank ma tę przewagę, że kontroler pamięci może adresować każdą ze stron niezależnie, jakby każda z nich była oddzielnym modułem, a to zapewnia lepszy dostęp do danych dzięki 2 64-bitowym szynom. Kwestia jest taka, że moduły single-rankowe są tańsze i prostsze w produkcji, do tego zużywają mniej energii, mniej się grzeją i działają z każdą płytą główną i procesorem, a do tego dużo lepiej się podkręcają. Skoro Dual Rank ma paczki osadzone po obydwu stronach, to siłą rzeczy trudniej jest je wystudzić. Ciężej jest też je podkręcić, a nawet jak nie podkręcić, to często nie są one do kupienia w wyższych szybkościach. W komputerach desktopowych, które mają 4 gniazda na moduły pamięci, można wsadzić 4 single-rankowe moduły, co da nam właśnie Dual Rank, lecz dla zachowania prostoty tak głęboko nie będziemy się tutaj dzisiaj zapuszczać. W naszym teście w Dual Rank mamy do czynienia jedynie w przypadku 64-gigabajtowego zestawu. Upchnięcie 32 GB w jednym module to nie lada sztuka, dlatego zarówno po jednej, jak i drugiej stronie osadzonych mamy po 8 2-gigabajtowych paczuszek. Tylko czy realnie wpływa to na wydajność? Czas przeanalizować to zagadnienie na podstawie przeprowadzonych benchmarków. Przedostatnia pozycja to 32 GB w Single Channel, ale Dual Rank. Ostatnia to 64, czyli Dual Channel, Dual Rank. I co tu w zasadzie obserwujemy? W Valhalli jednokanałowy Dual Rank ma 8% przewagę nad pamięcią single rankową, lecz na Single Channel skupiać się chyba i tak nie ma co.
W przypadku obsadzenia 2 modułów, czyli Dual Channel, przewaga ta spada do 3%, aczkolwiek przewaga to przewaga. Dying Light 2 to również 3% przyrost wydajności. Fortnite notuje 12% więcej FPS. GTA 5 ma o 4,5% lepszy klatkarz. RDR 2 zaliczył niby drobną regresję, lecz ta wyniosła zaledwie 0,75, czyli różnica ta mieści się w ramach błędu pomiarowego. Wiedźmin 3 to niespełna 5% więcej klatek na konfiguracji dual rankowej. W programach w zasadzie nic ciekawego się nie dzieje. Minimalne różnice też mieszczące się w granicach błędu pomiarowego, aczkolwiek tak to wygląda w przypadku tej konkretnej konfiguracji. Gdy w poprzednich materiałach testowałem desktopowe DDR4 w konfiguracji Dual Rank, to zysk wydajności był sporo wyższy. W tym wypadku DDR5 różni się nie tylko prędkością, ale przede wszystkim architekturą kanałów, no i sam fakt, że laptopowy RTX 3070 Ti nie jest wcale żadnym potworem wydajności. Niewykluczone, że nowsze i mocniejsze laptopy bardziej skorzystają z dual-rankowej przewagi. Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to nie zapomnij zasubskrybować kanału. Niemniej, wielu z Was kliknęło w ten materiał w poszukiwaniu odpowiedzi na to, jak sprawuje się laptop wyposażony w zaledwie jeden 8-gigabajtowy moduł pamięci. Przerażające jest to, że takie laptopy są w ogóle sprzedawane, bowiem sprawują się one słabo. Szkoda języka strzępić. Powiem tylko tyle. Architekturę DDR5 stworzono z myślą o większych pojemnościach, przez co jeden 8-gigabajtowy moduł będzie pracował z przepustowością połowy jednego ranku. Dlaczego? Otóż spójrzcie na jego budowę. Paczki są osadzone tylko po jednej stronie, ale co gorsza, mamy ich tutaj tylko 4 sztuki, nie 8, jak było to w przypadku 16 i 32-gigabajtowych modułów. Tym samym ograniczona jest wydajność. Innymi słowy, nie polecam. Nawet jeśli musicie kupić, czy już kupiliście takiego laptopa, to z szacunku do samych siebie dodajcie drugi, identyczny moduł, aby pamięć pracowała już w trybie Dual Channel i chociaż Single Rank. O samym fakcie, że 8 GB to zbyt mało na system operacyjny Windows i współczesne programy, to wspominać nie będę. Z drugiej strony patrząc, to wyposażenie laptopa czy komputera desktopowego w większą ilość pamięci niż potrzeba też niczemu nie służy. Jak już wiesz, pamięć o dużej pojemności z pakietami osadzonymi po obydwu stronach płytki PCB jest trudniejsza do wychłodzenia. Zbyt wysoka temperatura pamięci RAM doprowadza do braku stabilności, czyli zakrztuszeń lub nawet zawieszeń systemu. Konsumuje przy tym większe ilości energii, co w przypadku laptopa działającego na baterii ma oczywiście znaczenie. I co ciekawe, plik hibernacji systemu będzie zajmował Wam zdecydowanie więcej przestrzeni na partycji C. Więc jeśli cierpisz na nadmiar funduszy, to więcej dobrego zrobisz wspierając mój kanał na YouTube lub na Patronite, co da Ci chociażby dostęp do naszego ekskluzywnego serwera Discord, gdzie można na poziomie podyskutować o sprzęcie z ludźmi, którzy ogarniają. A jeżeli potrzebujesz mojej osobistej porady, to i taką opcję tam znajdziesz. Wystarczy kliknąć przycisk Wspieraj na YouTube i tam przejrzeć dostępne opcje. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie odwiedź moją stronę www.techmaniachd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały. Do zobaczenia w następnym.